Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Na przestrzeni ostatnich lat zabrałem Was do wielu naszych klientów. Jedni budowali te domy pod kątem inwestycji, inni budowali je dla siebie, stricte do mieszkania. A dzisiaj jesteśmy u Magdy, której dom łączy w sumie dwie najważniejsze cechy. To praca i odpoczynek. Zapraszam do oglądania. Housemart. Jesteś u siebie. Wejdziemy sobie po cichu, ponieważ chciałem Was zabrać do pracy Magdy. Jak widzicie, Magda jest fotografem i swoją pracę wykonuje z domu mezanin. Cześć Magda. O, cześć Jarek. Cześć. Fajnie, że jesteś. Słuchaj, ja potrzebuję jeszcze 5 minut, skończymy z Kamilą sesję i do Ciebie wracam, ok? Super, ekstra. Świetnie. Pięknie. Ekstra, bardziej do słońca, jedź taczko. Okej, super. Myślę, że to mamy. O, świetnie, tak. O, super. I tu. Super. Świetnie. I same oczy do mnie? To jest bardzo dobrze. Dokładnie, baw się, bardzo fajnie. O, ekstra. I znowu buzią w stronę okna. Świetnie. Okej, ja już jestem po sesji, także możemy zaczynać. No to super. Magdo, to opowiedz może nam na samym początku w ogóle, gdzie my jesteśmy i dlaczego tutaj postanowiłaś, żebyśmy zbudowali Tobie dom? Jasne. Jesteśmy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w otulinie Parku Krajobrazowego Orlik Gniazd. Sama historia tej działki jest dosyć taka ciekawa, ponieważ mój mąż bardzo marzył o tym, żeby znaleźć jakieś takie fajne miejsce dla nas i podróżując motorem po okolicach, natrafił na tą działkę na sprzedaż. Pokazał mi ją, no i przepadliśmy. Ja generalnie uwielbiam takie dzikie klimaty, miejsca, w których nie należy nic zmieniać, że tak powiem, że wszystkie drzewa musiały zostać na swoim miejscu. No i stwierdziliśmy, że musimy tutaj postawić coś fajnego. Taki drewniany, szkieletowy domek był idealnym rozwiązaniem. Przy moim typie fotografii potrzebuję miejsca, które będzie przede wszystkim spokojne, tak jak wcześniej powiedziałam, w dzikim miejscu, ale też funkcjonalne. 35 metrów to jest moim zdaniem idealna wielkość zarówno do wypoczynku, jak i do mojej pracy. Czy to specjalnie wybór padł na projekt z antresolą, żeby właśnie na przykład móc fotografię też z góry wykonywać? Czy to miało to jakieś znaczenie? To jest w ogóle taka zabawna historia, ponieważ odkąd wrzucam zdjęcia na moje social media z góry, to mnóstwo fotografów mnie pyta, po co tak często wchodzę na drabinę, albo czy latam dronem po tym swoim studio. Od początku stwierdziłam, że wybór antresoli, żeby móc poruszać się góra-dół, to jest w ogóle fantastyczna opcja. To może chodźmy teraz do środka. Jasne. I taki szybki tour po wnętrzu Twojego domu. Zapraszam. No to super, to chodźmy. To od czego zaczynamy? No myślę, że jak już stoimy koło łazienki, to możemy zacząć od łazienki, także zapraszam Cię. Łazienka jest niewielka, ale jest bardzo ergonomicznie, fajnie rozwiązana, ponieważ wszyscy się tu mieszczą i jest wygodnie, tak? No. Zarówno znajomi, jak i klientki, które tu przyjeżdżają, od razu wjeżdżając na działkę widzą naprzeciwko konie z zaprzyjaźnionej stadniny, która jest tutaj z wieloletnią tradycją, więc tych koni jest tutaj mnóstwo, a następnie wchodzą do mojej łazienki i widzą te kafle, które również przedstawiają konie i już wiedzą, skąd to nawiązanie. Cała łazienka jest w szarych kaflach, ma drewnianą podłogę, drewno również wchodzi na ściany, więc tak jak wcześniej mówiłam, wszędzie jest to moje ukochane drewno. Bardzo ładnie ta łazienka u Ciebie, powiem, wygląda i świetny jest ten akcent z tymi końmi. Tu widzę jeszcze koty i jeszcze widzę też dużo innych zwierząt w Twoim domu, ale to może za chwilę. Jasne. I teraz normalnie weszlibyśmy do tej dodatkowej drugiej sypialni, natomiast u Ciebie jej nie ma, tylko jest aneks kuchenny. I powiedz mi, ta zmiana wynikała u Ciebie z potrzeby do pracy, czy z czegoś innego? Wiesz co, zrezygnowaliśmy z tej dodatkowej sypialni, bo po pierwsze uznaliśmy, że nie będzie nam potrzebna, a po drugie zależało mi na jak największej przestrzeni studyjnej tutaj, dlatego otworzyliśmy prawda, tą przestrzeń tutaj, pozbywając się tej dodatkowej sypialni. Ale ten aneks kuchenny jest w pełni funkcjonalny, jak przyjeżdżacie.
bo powiedz pokrótce, co tutaj macie w tym aneksie kuchennym? Wiesz co, no tak, mamy lodówkę wystarczająca, ponieważ jest mniejsza, ale spełnia swoją funkcję doskonale. Jeżeli chodzi o płytę, mamy taką przenośną płytę, bo jest na prąd wystarczająca zupełnie. Czyli do kontaktu... Jest schowana, tutaj nic się nie brudzi dodatkowo, także idealna sprawa. A to jest bardzo ciekawe, na co mówisz, bo to też jest takie sprytne wykorzystanie tej powierzchni, no bo jeżeli ten dom służy Ci A. do pracy, B. do odpoczynku, nie spędzasz tutaj no nie wiadomo ilu godzin i nie gotujesz tutaj dla 15 osób obiadów, no to po prostu wyciągasz tą płytę indukcyjną w momencie, kiedy Ci jest potrzebna, a w momencie, kiedy Ci nie jest potrzebna, no to po prostu nie marnujesz miejsca i masz cały blat roboczy. A tutaj dzieje się magia. Dokładnie. I powiedz mi, czy te duże frontowe przeszklenia w jakikolwiek sposób miały wpływ na wybór tego projektu w połączeniu z Twoją pracą? Słuchaj, no w pracy fotografa światło jest kluczowe. Ja sobie nie wyobrażam nie mieć już teraz tak dużych okien i tak dużych przestrzeń, które dają mi tutaj miliony możliwości kombinacji, bo niezależnie od tego, jakie światło mi wpadnie do domku, ja sobie mogę tutaj przysłonić, tam odsłonić i jest rewelacyjnie za każdym razem. Także te okna to są moje ukochane okna. Ja już uważam, że nie zamieniłabym tego projektu i domku na nic innego. Także spełnia to wszystkie funkcje, o których marzyłam, jeśli chodzi o fotografię. Natomiast jeżeli chodzi o wypoczynek, no to też, bo słuchaj, no zobacz, widok za oknem, fantastyczny. Ja się śmieję, że w poprzednim życiu byłam ornitologiem, bo uwielbiam ptaki, co zresztą za chwilę zobaczysz wszędzie. I potrafię rozpoznać wiele gatunków, dlatego sobie tu siedzę i obserwuję. Świetnie. Magdo, do kogo skierowana jest jakby Twoja usługa? Kogo fotografujesz? Jestem fotografem, który zajmuje się zarówno ślubami, jak i sesjami lifestyle'owymi, ale tutaj głównie zapraszam kobiety i robię tutaj sesje sensualne, kobiece, portretowe. Ten domek to nie wszystko w mojej pracy, ponieważ jak już wcześniej wspominałam wielokrotnie, ten teren dookoła daje mi mnóstwo możliwości. Fotografuję rodziny, które zapraszam zarówno w plener tutaj, jak i do mojej szklarni. Wspomniałaś, że w poprzednim wcieleniu, być może, byłaś ornitologiem. Tak. Wszystko zawsze lepiej wygląda z góry. To chodźmy może na antresolę. Jasne, zapraszam, chodź. Proszę. Powiedz mi, do czego Wam głównie antresola służy? Czy to już jest bardziej wypoczynek, czy jednak też tutaj praca? Wiesz co, tu głównie wypoczynek. Nie cały domek musi być przeznaczony do pracy, ale nie ukrywam, że ja tu się często zapuszczam również z pracą, bo no, przestrzeń tutaj również jest wspaniała i nie wyobrażam sobie tutaj się czasem nie zakraść z klientką. I co macie tutaj na tej antresoli? Bo ona ma delikatnie ponad 20 metrów kwadratowych. I co Wam się udało tutaj zmieścić? Duże łóżko z szafkami, które wystarczają na jakąś książkę, czy po prostu, żeby coś położyć. Mam tutaj taką małą komodę z drewna odzyskanego z kutrów, więc ja lubię takie klimaty eklektyczne, więc rzeczy, które pozornie do siebie nie pasują, u mnie pasują. Bardzo ładnie to wygląda. Ile to może mieć lat? Oj, nie mam pojęcia, ale bardzo stary mebel. Może być bardzo stare, także bardzo ładnie to wygląda. Lubię takie smaczki. Takie meble są teraz w ogóle w modzie, to jest bardzo modne. Mój przyjaciel właśnie takie rzeczy kolekcjonuje. Ptaki są u Ciebie faktycznie wszędzie, bo mamy i tutaj ptaki, i na dole mieliśmy tego ptaka, wewnątrz budynku. Tak, lampa, właśnie o nim mówię. I na zewnątrz mamy tego anioła. I co to jest za anioł? Wiesz co, historia z tym aniołem jest taka, że ja jestem typem człowieka, który jak sobie coś w głowie wymyśli, wyśni, to musi to zrealizować. I ja patrząc na tą czystą elewację, bo ona jest najbardziej czysta ze wszystkich, jakby nie jest zagospodarowana w żaden sposób, stwierdziłam, że musi tam być anioł. Nie wiem dlaczego anioł, nie umiem Ci tego wyjaśnić, ale no taka jestem. I anioł przyjechał z Bieszczad, znalazłam tam pana, który rzeźbi. No i po prostu powiedziałam, to jest to. Przyjechał w wielkim kartonie, także zawisł i według mnie sprawdza się, znaczy pasuje tutaj idealnie, bo jest takim smaczkiem, taką dominantą tutaj. I może ten anioł też dba o tą aurę, która jest na działce i u Ciebie w pracy. Co tutaj dużo mówić? Wszystko w tym domu do siebie tutaj pasuje.
Masz naprawdę fantastyczne poczucie takiego stylu i faktycznie łączysz bardzo ładnie ten styl taki starodawny z nowoczesnym. U Ciebie widać ten artyzm i na pewno te zdjęcia, które tutaj robisz, wychodzą świetnie, ale jest jeszcze jedna strefa, którą chciałbym, żebyś nam pokazała, a mianowicie taras. Jasne, chodźmy. To chodźmy. No i jesteśmy na tarasie. Tarasik przyjemnych rozmiarów, też go powiększaliście, prawda? Tak, był powiększany, żeby miał więcej miejsca dla relaksu tutaj, prawda, bo im więcej, tym lepiej. No jasne. Główne przeznaczenie tarasu to właśnie chyba relaksik i ta kąpiel po prostu słoneczna, no bo tutaj masz po Przez prostu... większość czasu mam fajnie doświetlony domek, także można się opalać. Kochani, dziękuję Wam, że byliście ze mną dzisiaj w moim świecie, zarówno tym prywatnym, jak i fotograficznym. Jeżeli chcecie poczuć się jak gwiazda, to zapraszam Was na mojego Instagrama, Magdalena Tarach Sensual. No i co? Klikajcie! Magda, a ja nie byłbym sobą, gdybym nie chciał Ci się w jakiś sposób odwdzięczyć za ten nasz dzisiejszy odcinek i cały wspólnie spędzony dzień. Zrobię nam kilka mniej profesjonalnych zdjęć, ale tak zwane selfiaczki zawsze mogą się, słuchaj, przydać. Prowadź, ustawiaj. A Wy, drodzy widzowie, jeżeli bylibyście zainteresowani budową takiego lub innego domu, to na naszej stronie www.housesmart.pl jest 20 takich wycenionych domów. Wejdźcie na naszą stronę i sami się przekonajcie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.